Dlaczego ludzie boją się lub wstydzą się depresji? Ja nie pozwolę, żeby ta choroba zniszczyła ci życie. A wiesz dlaczego? Bo jesteś człowiekiem, którego kocham. Mam 18 lat i to są wszystkie moje leki. Ale wiecie co? Pieprzyć się. Z depresją da się żyć i da się z niej wyjść jeszcze silniejszym niż kiedykolwiek się było. Mój najlepszy przyjaciel w swoim 18-letnim życiu miał 4 próby samobójcze. I wiecie co? On po kilku latach potrafi przyjść do mnie do domu, usiąść sobie na łóżko, zacząć bawić się sznurówką i wiecie co? W pewnym momencie mówi do mnie: ty Damian, patrz co pamiętam. A ja się obracam i mówię: co? A wiecie co on mi pokazuje? Wiecie jak to boli? Powiedziałem do niego: stary, przecież moim życiowym celem jest dawać ci szczęście. Ty też mi je dajesz. Proszę, nie odbieraj mi go. Dlaczego nikt nie mówi o depresji? Wiecie ile osób na nią choruje? 10% ludności. Wiecie ile to jest? 700 milionów osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi. Z tego 1,5 miliona w samej Polsce. Posłuchajcie tego, ostatnio ze swoimi dziadkami pomagaliśmy jednej osobie. Nie mogę powiedzieć wam, kto to dla mnie jest, ale posłuchajcie tego. Prowadził normalne życie, jak każdy Polak. Po śmierci żony tak dopadła go samotność, że wprowadziła go do tak ciężkiej depresji, przez którą stracił pracę. I wiecie co on robił, żeby chociaż troszkę umilić sobie życie? Wiecie co on mi wtedy powiedział? Że on, żeby ugryźć kawałek mięsa, na przykład schabowego, kleił sobie zęby superglue. Ponieważ samotność wprowadziła go w taką depresję, że nie potrafił już chodzić do pracy i nie miał pieniędzy. I żeby zjeść jakieś normalne jedzenie, a nie makaron, kleił sobie pęknięte zęby superglue. Kiedy on mi to powiedział, to wiecie co ja miałem w głowie? Pustkę. Po prostu pustkę. Nie potrafiłem wydusić z siebie nawet jednego słowa. Dlatego warto cieszyć się z małych rzeczy, bo kiedy przychodzi do ciebie ta duża rzecz, to po prostu twoje szczęście jest nie do opisania. Wiem jak cholernie to ciężkie jest, kiedy myślisz, że twoje życie się, kiedy myślisz, że jesteś najgorszy, a w najgorszym przypadku odbierasz sobie życie. Ja wam nie pozwolę umrzeć, bo moje życie bez ciebie nie ma sensu. Świat tak naprawdę jest piękny, tylko wtedy, kiedy tego chcesz. A wiesz czego ja chcę? Chcę, żeby każdy z was był szczęśliwy. Chcę, żeby każdy czuł się tak jak ja przed zachorowaniem. Bo wiem jaka trudna to jest droga do przejścia. Ale ja wierzę. Ja wierzę w was. Wierzę w siebie. Wierzę, że razem damy radę. Wierzę w ciebie jak nikt inny. Jedyną osobą, której najbardziej potrzebujesz, jesteś ty sam. Chcę cię kiedyś spotkać na mieście, zbić z tobą piątkę, uśmiechnąć się do ciebie i powiedzieć ci coś miłego. Tylko po to, żeby twój dzień stał się lepszy. I tylko po to, żeby to w dalszym życiu pozwoliło być tobie jeszcze silniejszym. Depresja jest cholernie ciężkim tematem. I dlaczego nikt prawie go nie porusza? Wiecie kto go porusza? Jedyne osoby, które tak naprawdę poruszają ten temat, to raperzy. Bo oni gdzieś tam w tych swoich utworach coś próbują wam przekazać. Tylko nie zawsze wy dokładnie wiecie co. Ale czasami, kiedy już bardziej zagłębicie się w ten temat, to dopiero wtedy rozumiecie, że oni chcą wam przekazać to, co oni czują. Na przykład wielu z nich jest w podobnej sytuacji tak jak ja i dzięki temu, że ja słucham ich muzyki, to mi pomaga. Chorujesz na depresję? Proszę, nie skreślaj siebie, nie ma co, to nie warto. Po prostu nie warto skreślać siebie przez depresję. Bo z depresją da się żyć i ja ci to udowodnię. I będziesz żył z tą depresją, tutaj, ze mną. Przejdę tą drogę razem z tobą. Będziesz mógł ją przeczekać tutaj, na tym kanale. Choćbym miał wydać ostatnie grosze, choćbym miał przejechać pół Polski tylko po to, żeby tobie pomóc, to ja to zrobię. A wiesz dlaczego? Bo ja wiem jakie to jest cholernie ciężkie. I wiem jak tego potrzebujesz, mimo że nie mówisz o tym otwarcie. Wiem, że w depresji jest ciężko dostrzec jakiekolwiek pozytywy na świecie. Ale wiecie co? Świat jest piękny. Tylko ludzie to. Wiadomo, żeby być radosnym, czasami trzeba być smutnym. Żeby być energicznym, czasami musicie się zmęczyć. Tylko dlaczego te negatywy mają być tak silne, żeby decydować o twoim życiu? O twoim życiu. O twoim życiu, w którym decydować powinieneś ty. I tylko ty masz prawo pokierować te życie na drogę, na którą chcesz. Najgorsze w depresji jest to, że to nie jest
nie wiem, ból nogi, że pójdziesz do lekarza, on ci to zoperuje i wszystko po jakimś czasie będzie dobrze. Dużo zależy od nas samych, naprawdę bardzo dużo zależy od nas samych i nawet leki nam tak nie pomogą, jak pomóc możemy sobie sami. Uwierzcie mi, to nie jest takie trudne. Kiedy masz depresję, to siedzi w twojej głowie, a ty próbujesz jakoś z tego uciec. Wiem jak to jest, kiedy próbujesz, ale nie wiesz jak, bo nie boli cię ręka. Nie pójdziesz do lekarza i nie powiesz, boli mnie ręka, zrób mi coś, bo to siedzi w twojej głowie. Jedyne co ci powie lekarz to, że nie wiem, masz depresję i nic innego z tym nie będziesz mógł zrobić i jedyne co będziesz mógł robić to czekać. Chciałeś kiedyś nauczyć się grać na gitarze? Stary, leć, teraz jest najlepszy moment, żebyś mógł to zrobić, żebyś mógł się nauczyć. To jest naprawdę najlepszy moment, leć i to zrób. Kochasz podróżować? Stary, leć na koniec świata. To jest najlepszy moment. Tylko po to, rób to, co ci daje szczęście. Rób coś, żeby być szczęśliwym, byle tylko nie myśleć o depresji. Nawet kiedy już będziesz w totalnej dupie, to rób wszystko, co ci dawało wcześniej szczęście. I nieważne, czy to ci daje efekty, czy nie, ale w którymś momencie po prostu zapomnisz, że masz depresję i na 10 minut będziesz mógł poczuć się zdrowy. Najważniejsze jest to, żeby się nie poddawać. Nie położyć się w kącie i udawać, że twoje życie już się skończyło. Bo tylko ty powinieneś decydować, kiedy ten koniec nastąpi. A ja wiem, że teraz tego nie chcesz. Wiem, że teraz mimo wszystko chcesz być szczęśliwy. Ciesz się z najmniejszych rzeczy. Zacznij je dostrzegać. Pamiętaj, że nie wszystko złoto, co się świeci. Wiem, że pewnie chcesz być sam. Pewnie nawet ten filmik oglądasz sam. Dlatego jedyne o co cię proszę, to żebyś mnie po prostu posłuchał. Nie ma nikogo oprócz nas. A wiesz co? To, że ja jestem jakimś youtuberem nie sprawia, że jestem wyżej od ciebie. Jesteśmy równi. I ja będę z tym walczył. I jeżeli chcesz, to ja tobie pomogę. Ty możesz pomóc mi i razem przez to przejdziemy. Po prostu chcę, żebyś walczył razem ze mną, bo wiem, że potrzebujesz mojej pomocy, a ja ci mówię wprost, że potrzebuję twojej. Nikt z nas nie ma gorszego życia. Życie naprawdę jest piękne, tylko zależy od tego, jak bardzo będziemy je doceniać, tak je będziemy postrzegać. Co z tego, że ktoś ma full kasy i jeździ Ferrari, jeżeli on nie potrafi docenić tego, że ktoś całą pieprzoną noc stoi na piecu i piecze bułki w piekarni. I śmieje się z tego, że ta osoba jest niewykształcona i mogłaby prowadzić lepsze życie. Wiecie kim on jest? Nikim. A ta osoba, która całą noc stoi na piecu i piecze bułki, będzie szczęśliwa. Wiesz dlaczego? Bo on będzie wiedział, że dzięki niemu rano ludzie mogą spokojnie zjeść śniadanie. Ciężko ci wyjść z domu, bo boisz się ludzi? Rozumiem to w 100%. Uważasz, że nie masz nikogo? Nieprawda. Masz siebie. Jeżeli już nawet najbliższa rodzina, najbliższy przyjaciel nie potrafi ci pomóc, to pamiętaj, że nikt nie pomoże tobie tak bardzo, jak ty sam sobie. Ale jeszcze powiem ci jedno. Masz mnie. Obiecuję ci. Nie rób sobie nic złego. Pomyśl pozytywnie. Postaw sobie cel. Chcę być szczęśliwy. I zacznij go realizować. Każdy najmniejszy sukces da ci więcej, niż sobie wyobrażasz. Udało ci się? Świetnie. Postaw teraz sobie nowy cel. I teraz ten nowy cel zacznij realizować. Zrealizowałeś kolejny? Zajebiście. To teraz następny. I tak wreszcie dojdziesz do tego twojego upragnionego szczęścia. Mam nadzieję, że nawet to, że trafiłeś na ten film, będzie jednym z twoich sukcesów. Projekt Kiss My Depression ma na celu pokazanie wam, że z depresją da się żyć. A co najważniejsze, da się z niej wyjść. Przez ten cały czas będę pokazywał wam, będę próbował przechodzić ją razem z wami. Będę pomagał każdemu z was, kto boryka się z tym problemem, bo naprawdę wiem, jakie to jest ciężkie. I mam nadzieję, że chociaż jedną osobę uda mi się uratować. Wiecie dlaczego? Bo ja w siebie wierzę. I wierzę w was. Choćby jednej osobie, czy dwóm, każdy z was jest dla mnie ważny. A wiecie dlaczego? Bo was kocham i was potrzebuję. Jeżeli masz przyjaciela, który na przykład cierpi na depresję, pomóż mu. Okaż mu trochę ciepła. Bo my tego potrzebujemy. Mimo że tego nie mówimy wam wprost. Mamy w sobie taki cichy, niemy krzyk o pomoc.
Ja wiem naprawdę wiem jak to jest, uwierzcie mi, wiem jak to jest. Ciężko mi nawet teraz to przed kamerą mówić, bo normalnie tego nie robię, ale wiem jak wygląda ten niemy krzyk o pomoc. I po prostu tego potrzebujemy. Nie przechodźmy obojętnie obok tematu depresji, bo z roku na rok liczba chorych i liczba popełniających samobójstwa z powodu depresji rośnie. To źle wróży. Dlatego jestem tutaj i będę tu cały czas. Do utraty sił. Dla was. Żeby każdy z was mógł skorzystać z życia tak jak naprawdę powinien. Jeżeli zauważyliście jakieś niepokojące zmiany w waszym zachowaniu albo w waszej psychice, nie bójcie się iść do lekarza psychiatry. To jest żaden wstyd. Ten człowiek specjalnie edukował się połowę życia poświęcił na to, aby pomagać takim ludziom jak ty. I to jest taki sam lekarz, do którego idziesz z grypą albo z anginą. Naprawdę, nie wiem dlaczego ludzie mówią, że leczenie psychiatryczne to jest wstyd. To nie jest wstyd. Żaden, absolutnie żaden. Sam leczę się psychiatrycznie. I jakoś się nie wstydzę o tym mówić. A wam nie zostaje nic innego, niż pozwolić sobie pomóc. Tylko tyle. Musicie mu zaufać, lekarzowi psychiatrze. Tak jak ja. Jeżeli chcecie wesprzeć akcję Kiss My Depression, to mam dla was parę wariantów. Możecie kupić bluzę lub koszulkę. Bluzy są fajne, mają też tutaj taką wyszywaną buźkę. Na kissmydepression.pl ja z jednej bluzy i z jednej koszulki, ogólnie z jednego produktu mam około 2 dyszek. Możecie też wspomóc akcję na pomagam.pl/Kiss My Depression razem. Tam macie wszystko opisane. I tam macie opisane, na co przeznaczę pieniążki, które uda mi się zebrać. Udostępnić ten film, żeby poszedł jak najdalej. To jest chyba rzecz, o którą najbardziej cię proszę. Wrzucajcie również na Instagrama zdjęcia z hashtagiem KissMyDepression. Pokażmy innym ludziom, że z depresją da się żyć. Że da się z nią wygrać. I pokażmy, że jest nas wielu. I pokażmy, że ty, twój kolega, twoja mama, twój dziadek ma wsparcie w innych ludziach. Że nie są sami. Poznajcie Hiro. Hiro nie chce, żebyście byli smutni. Ode mnie to tak naprawdę tyle. Chciałbym wam podziękować za to, że mnie wysłuchaliście. I mam nadzieję, że trzymacie za mnie i za innych kciuki. Bo depresja to jest naprawdę cholerna. To jest bardzo zła choroba, naprawdę. Nie wiem już, co więcej wam mogę powiedzieć, więc tak naprawdę się pożegnam i żegna was Hati, wrażliwy chłopiec, który próbował zmienić świat. Supposed to be around and be around. You could be around 1 million people, just like me, you, or bro, or my manager. We could be around 1 million people and still be alone. I know what that felt. I knew what that felt like, and I know what it felt. I mean, shit. Everything changes with time. Like you can't predict where you're gonna be next year. You have no idea. You know what I mean? Like there have been points. Like I've been in very, 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 very low points. Like shitty situations, horrible situations, and then my mom always tells me like time will heal everything. You know what I mean? And even if it's like 5 years later and you're still feeling like where the fuck, like when I'm waiting for this shit to heal, like nothing's happening. It's gonna take another, few years, you know what I mean? That shit does take time in some situations, but, it will eventually get better. Things will get better. And also you have to be grateful for what you have. Never be ungrateful. It's when people start to be super, like, oh, I hate my life, everything sucks. But it's like you got shoes in your feet right now, you know what I mean? There's kids who don't have access to water in the world. So pretty much, yeah. There's people fighting to survive, so live on for them, you know what I mean? Live the life that they wish they could live.